Raj podatkowy w Polsce. Czyli zero podatku. Zero podatku PIT, zero podatku ZUS, w pełni legalnie. Pracodawcy kosztuje 60 000, na moje konto wpada 60 000. Pracownicy powinni dostać pełne wynagrodzenie i sami zapłacić składki. My dzisiaj nie chcemy mieć etatu. Od umowy o dzieło w ogóle nie płaci się ZUS-u. Czy ten ZUS faktycznie dla nas pracuje? Ale jest tak zwane jeszcze super brutto. Żeby w wieku emerytalnym mieć fajne pieniądze, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zacząć myśleć już teraz. Magia procentu składanego? Mamy prawie 5 milionów na rachunku. Emerytura będzie tylko 25% ostatniej wypłaty. Ile faktycznie tych pieniędzy mi ucieka bokiem? Państwo może zbankrutować. Że można sobie psa kupić i wziąć po prostu go w koszty. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy w Independent Trader i Independent Finance. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Mateusz Tomczyk po raz kolejny. Witaj, Mateusz. Cześć, bardzo mi miło, że tam się pojawiłem. Jak się pojawia Mateusz, to zawsze są ciekawe tematy, mnóstwo anegdot, bym powiedział, mnóstwo też przykładów, mnóstwo liczb i zawsze ta głowa paruje jak ta emotka na WhatsAppie, że po prostu wybucha. Myślę, że dziś będzie podobnie. Dziś porozmawiamy sobie, Mateusz, bo ustaliliśmy taki temat, który, tak mogę powiedzieć, że on dotyczy wszystkich, tylko nie wszystkich jeszcze teraz. Tak trochę tajemniczo zacząłem, ale mówimy o emeryturze, no bo tę emeryturę przecież emeryci aktualni pobierają, a ci, którzy jej nie pobierają, w jakimś sensie będą tą emeryturą dotknięci, tak to powiem, za ileś lat. Jednemu brakuje 5, innemu 15, a innemu można powiedzieć całe życie, bo jeszcze nie zaczął pracować. I dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć z Mateuszem, odpowiedzieć na pytania, no jak to z tą emeryturą jest? Czy ten ZUS faktycznie dla nas pracuje? Czy to jest alternatywa? Czy to już jest dziura bez dna, na którą nie możemy liczyć i sami powinniśmy odkładać i myśleć o swoich pieniądzach, nie licząc na kogoś. Także Mateusz, myślę, że możemy zaczynać, tak? Tak, jak najbardziej. No i tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o ZUS, to w 100% się z tą zgadzam, tak? Czyli ja bym założenia, że jeżeli pieniądze są u mnie, to znaczy, że ja już będę wiedział, co z nimi zrobić. Natomiast jeżeli jakaś instytucja w przyszłości obiecuje, że te pieniądze mi da, no to znaczy, że może tak się wydarzyć, ale wcale nie musi. No i właśnie to jest bardzo ważny wątek, który trzeba poruszyć i właśnie chociażby ta prognoza ZUS-u, która ostatnio się pojawiła, mówiła o tym, jaka może być prognozowana emerytura w 2060 roku. Niby wydaje się odległy czas, ale jeżeli ktoś zaczyna w tej chwili wchodzi na rynek pracy, no to już go powinno to interesować. No i jaka ta emerytura według prognoz ZUS-u powinna być? Powinna wynosić około 25% ostatniego wynagrodzenia, jeżeli ktoś w 2060 roku przejdzie na emeryturę. I też podbiję to, co powiedziałeś, czyli właśnie jak ten ZUS działa, tak? Czyli te osoby, które w tej chwili pracują, tak naprawdę zrzucają się na emeryturę osób, które w tej chwili na emeryturze są. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Polskę, to społeczeństwo nam się starzeje. Współczynnik dzietności też nie jest cudowny, jeżeli chodzi o Polskę. W związku z tym będziemy mieli coraz więcej osób starszych i coraz mniej osób, które będą musiały się zrzucić na coraz większą liczbę emerytur. No i jak to się ma matematycznie spiąć? Albo będziemy coraz więcej musieli oddawać w naszych składkach, żeby faktycznie ci emeryci mieli godne emerytury, albo faktycznie te emerytury będą spadać. W związku z tym, jeżeli możemy coś zrobić już w tym momencie, żeby w wieku emerytalnym mieć fajne pieniądze, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zacząć myśleć już teraz. Oczywiście jeszcze tylko wspomnę jednej rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię ZUS-u i PIT-u. Dużo ludzi mówi, musimy płacić podatki, żeby państwo się utrzymało, bo musimy mieć wojsko, bo musimy mieć drogi. Oczywiście, że tak, ale po pierwsze, państwo się nie utrzymuje tylko z PIT-u i tylko z ZUS-u, ale też z CIT-u, VAT-u, akcyzy, opłat lokalnych, danin wszelkiego rodzaju, które odprowadzamy, a po drugie, umówmy się, ale te pieniądze mogłyby być lepiej wydawane. Tak? W tej chwili te pieniądze, które trafiają do państwa, są często wyrzucane w błoto. Wiele projektów jest przepłacanych albo nieprzemyślanych. Jeżeli byśmy mogli rzetelnie do tego tematu podchodzić, czyli faktycznie państwo by mądrze te pieniądze wydawało, no to myślę, że moglibyśmy mieć o wiele niższe podatki. Jeżeli by system podatkowy był prostszy, to byśmy mogli mieć mniej urzędników, którym mniej można by było płacić, a ci urzędnicy mogliby pracować w sektorze prywatnym, zwiększając dodatkowo kolejny raz PKB kraju. Więc myślę, że tutaj dużo do poprawy by było, ale skupimy się na tym, co mamy teraz. Ja myślę, że warto podnieść chociaż jedno zdanie z tego, co powiedziałeś. Najważniejsze to jest te 20%, żeby wszyscy to zrozumieli. Ja myślę, że większość zrozumiała, ale myślę, że jest chociaż parę osób, które mogły to przeoczyć i nie zwrócić uwagę. Mateusz, ty powiedziałeś, że prognoza ZUS-u oznacza tylko tyle, że w 2060, mam zapisane, w 2060 roku oznacza to, że emerytura będzie tylko 25% ostatniej wypłaty. Czyli bardzo prosto licząc, jeśli ktoś 6 000 będzie zarabiał wtedy jako ostatnią wynagrodzenie i przejdzie na emeryturę, czyli dostanie 1500 zł
emerytury. Jeśli ktoś będzie zarabiał 6 tysięcy, jeśli ktoś będzie zarabiał 4 tysiące, dostanie 1000. Ciężko sobie to wyobrazić. Ja myślę, że można to porównać choćby do rat kredytów hipotecznych, które ostatnio ludziom wzrosły 2 razy na przykład i oni widzą, jaka to jest duża różnica, jak tylko jedna opłata, czyli jeden rachunek im wzrósł 2 razy. A co dopiero, jeśli całe wynagrodzenie, czyli cała suma, która nam wpada do budżetu, miesięcznych wydatków, zmniejszy się 2 razy albo zmniejszy się 4 razy, jak ty według tych obliczeń ZUS-u powiedziałeś. Myślę, że to może pobudzić wyobraźnię, więc chciałbym tą wyobraźnię jeszcze bardziej rozkręcić i zapytać Cię właśnie o te odkładane kwoty na ZUS i PIT w ciągu właśnie, my tego może nie widzimy te kilkaset złotych, może kilka tysięcy, w zależności kto ile musi przelewać miesięcznie, no ale jeśli sobie to zaczniemy podsumowywać i mnożyć, no to właśnie chciałbym, żebyś, Mateusz, zamienił się trochę w taki kalkulator i nam to pomnożył, pokazał, jak działa faktycznie mnożnik i procent składany przez kolejne lata, bo nam się wydaje, że ja jestem dzisiaj młody, albo ja przez najbliższe miesiące będę płacił, ale nie patrzymy, że przez kolejne naście czy 10 lat mógłbym to płacić i pomnożyć, ile wtedy realnie przeleję do ZUS-u. Dokładnie, bo po pierwsze to sobie skupimy się na tym, ile faktycznie tych pieniędzy mi ucieka bokiem, bo ja widzę zawsze netto jako pracownik, tak? I nie interesuje mnie brutto, szczerze mówiąc, nie interesuje mnie też, ile pracodawca jeszcze do tego dopłaca, bo pamiętajmy, jest coś takiego jak netto, czyli ile dostaję na rękę, brutto, ile mam na umowie, ale jest tak zwane jeszcze super brutto, są koszty pracodawcy, czyli od wartości brutto i jeszcze pracodawca też odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji on płaci jeszcze więcej za nas, więc koniecznie powinniśmy na to zwrócić uwagę. Tutaj jeszcze, żeby nie straszyć, oczywiście, czy to będzie tak, że ta emerytura będzie wynosiła 1/4 ostatniego wynagrodzenia? Ciężko powiedzieć, ponieważ do tego czasu, do 2060 roku, może być jeszcze 130 reform, z których będzie wynikało, że faktycznie będziemy coraz więcej do tego budżetu dorzucać i ta emerytura będzie niższa, ale nie aż tak niska, tak? Ciężko powiedzieć, co będziemy mieli do 2060 roku. Do tej pory państwo może zbankrutować albo na przykład możemy odkryć złoża ropy, kto wie, tak? Wszystko się może wydarzyć. Natomiast w tej chwili prognozy faktycznie na to wskazują. No a jeżeli chodzi o kwestię ZUS-u i PIT-u, które odkładamy w ciągu życia, to już się zmieniam w kalkulator, jak to moglibyśmy przekalkulować. No i właśnie, weźmy sobie średnią krajową, tak? No bo na czymś trzeba bazować. Średnia krajowa to też takie trochę kłamstwo statystyczne, bo dużo ludzi nie zarabia średniej krajowej, mimo że to średnia, tak? Ponieważ jeżeli ktoś zarabia bardzo dużo, to ta średnia automatycznie idzie w górę, nawet jeżeli bardzo dużo osób zarabia niską kwotę. Przykład matematyczny. Załóżmy, że mamy 10 osób, które zarabiają po 1000 i jedną osobę, która zarabia 1 000 000. I gdzie nam wyjdzie średnia, tak? Ta średnia w ogóle nie będzie miała związku z rzeczywistością, ale że na czymś trzeba policzyć, to wzięliśmy sobie średnią krajową, żeby pokazać, jak to faktycznie wygląda. Średnia krajowa to 7065 zł brutto, a na rękę, uwaga, 5146. Tu już widzimy różnicę. Ale ile kosztujemy pracodawcę, jeżeli zarabiamy średnią krajową? 8512 zł. Czyli dostaję na rękę 5146, ale pracodawca odprowadza 8512. Ja byłem zawsze i nadal jestem zwolennikiem, pracownicy powinni dostać pełne wynagrodzenie i sami zapłacić składki. Wtedy by dopiero zobaczyli, ile faktycznie pracodawca im pieniędzy daje, a ile faktycznie do nich trafia. I tutaj ani z jednej strony nie chciałbym demonizować pracowników, którzy chcą zarabiać jak najwięcej, tak? Oni chcą, żeby była ta podwyżka najniższej krajowej i tak dalej, ale też nie można demonizować pracodawców, którzy, jest często taka opinia, starają się wyszarpać ostatnią złotówkę, tak? Dać jak najmniej. No nie, bo to jest tak, że oni też muszą tych składek dużo odprowadzać. Biorąc pod uwagę ten przykład, to na PIT i ZUS rocznie, uwaga, odprowadza taka osoba 40 392 zł. Pieniądze, które faktycznie można by było sensownie wydać. A pomnóżmy to razy 10 lat, 403 920 zł. A jeżeli ktoś pracuje 40 lat na średniej krajowej, no to uwaga, jest milionerem, tak? Czyli odkłada w tych składkach 1 615 680 zł. Teraz sobie wyobraźmy, że w ogóle byśmy nie odkładali na emeryturę, ale byśmy mieli jakiś rachunek. To może być nawet rachunek nasz prywatny, ale który ma blokadę. Nie może z niego wypłacać, tak? Do osiągnięcia wieku emerytalnego. Możesz tych pieniędzy obracać, w jakiś sposób inwestować, ale nie możesz tych pieniędzy wypłacać. No i jest wiek emerytalny i masz na koncie 1 615 000. Jest fajnie, tak? Na pewno lepiej niż 25% ostatniej emerytury. No tak. I tutaj pokazujemy, jak dużo tych pieniędzy ucieka bokiem. I znowu, tak jak mówiliśmy, państwo się jakoś musi utrzymać. Ale czy aż tyle musi nam zabierać? Uważam, że nie. Bo jakbyśmy rozsądnie podchodzili do tych wydatków rządowych, to by się nagle okazało, że wcale tak dużo państwo tych pieniędzy naszych nie potrzebuje.
A poza tym jeszcze są te utracone korzyści, o których mówiliśmy, o których wspomniałeś, czyli co by było, gdybym ja rok w rok te pieniądze w jakiś sposób reinwestował. Obojętnie w jaki, wiadomo, czy to na giełdzie, czy w jakieś bezpieczne obligacje, cokolwiek. Dla protekcji założyłem sobie 5% rocznie rok w rok. Bo nawet jeżeli ktoś inwestuje na giełdzie, czasem jest świetny rok, czasem jest gorszy, czasem jest strata, czasem jest zysk. Żeby nie utrudniać, załóżmy, że pierwszego roku mam 40 392, zarobiłem 5%. Kolejny rok to jest ta pula plus kolejne 40 392 i od tej kwoty 5%. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, po 40 latach, magia procentu składanego, mamy prawie 5 milionów na takim rachunku. 5 milionów polskich złotych. Idzie pożyć, idzie zapłacić za opiekę medyczną, kiedy jesteśmy starsi, no i nie musimy korzystać z NFZ-u, który no, moim zdaniem nie jest najwyższej jakości usługą, mimo że tak dużo faktycznie odkładamy na te składki. Dlatego uważam, że powinniśmy mądrze pomyśleć o tym, co się stanie w przyszłości, czy ta emerytura będzie na odpowiednim poziomie, czy może powinniśmy w pewnym momencie dojść do wniosku, ja już wolę sam nie odkładać tak dużo na tę emeryturę, ale wolę zarabiać więcej, bo zastosuję pewne sensowne, legalne optymalizacje podatkowe, które spowodują, że więcej trafi do mojej kieszeni, mniej będę kosztował pracę. Bo przykład kolejny. Jeżeli mam dostać 5100 na rękę, a pracodawca ma zapłacić za mnie 8,5, to może powinniśmy wymyśleć sobie taką optymalizację, dzięki której pracodawca zapłaci 7800, a ja będę miał na rękę 6,5. Każdy jest zadowolony, tak? A więcej pracodawca mi płaci. I w tym kierunku uważam, że powinniśmy pójść. No to są liczby, które naprawdę otwierają głowę i myślę, że nie możemy faktycznie, tak jak mówisz, demonizować jednej czy drugiej strony, bo każdy oczywiście dba o siebie, ale pracownik przecież dba przede wszystkim o to, pracodawca dba o to, żeby firma działała, więc on nie myśli głównie o sobie, no bo on sam nie jest w stanie firmy rozwijać, więc myśli o tych pracownikach, nawet jeśli płaci dużo mniej niż te 5000, o którym powiedzieliśmy, bo to jest średnia i przecież nie wszyscy tyle zarabiają, ale choćby ten prosty przykład. No i też możemy sobie szczerze powiedzieć, w dużym mieście 5000 zł dzisiaj, kiedy ktoś chciałby sam się utrzymać, no to przy dzisiejszych cenach choćby wynajmu mieszkań jest to kwota, która myślę, że wystarczy. To też nie możemy oczywiście iść w skrajność, ona wystarczy, ale trzeba też mądrze liczyć, żeby wszystkich pieniędzy nie wydać. No ale pokazałeś tę różnicę, że te ponad 3000 czy chyba 400 dokładnie złotych jest wysyłanych w podatkach. Więc czasami pracownik patrzy na tego złego szefa i mówi, on mi tylko płaci, a on jeździ Mercedesem, czy jeździ, jakimś super nowym samochodem, ale nie widzi. W leasingu, dokładnie. W leasingu. Dobrze, Mateusz, ja myślę, że warto, tutaj na tapet dać jeszcze jeden temat, który ostatnio rozgrzewa publikę i rozgrzewa wszystkich, którzy się interesują, nie tylko którzy się interesują emeryturami, ZUS-em, ale generalnie finansami w Polsce. To jest podwyżka minimalnej krajowej, tak? W ogóle to jest nazwa dziwna, podwyżka minimalnej krajowej. Ja byłem ostatnio na takim spotkaniu, gdzie też rozgorzała mocno dyskusja o tym i byłem zdziwiony, bo sporo osób było kumatych, mówiąc kolokwialnie, i wiedziało, z czym się to wiąże. I byli też pracodawcy, którzy mówili, że oni po prostu nie wiedzą za bardzo, jak to wszystko połączyć, no bo gdzieś to trzeba zarobić, a w przyszłym roku przecież podwyżki minimalnej krajowej w przyszłym roku 2024, jak dobrze pamiętam, 1 stycznia chyba i 1 czerwca czy 1 lipca są te dwie podwyżki. Co się będzie działo? No bo wiemy, że więcej będą zarabiali pracownicy na etacie. No i jak ta kula finansowa śniegowa w twoim zamyśle się rozwinie? W którym kierunku to pójdzie? Szczerze, myślę, że umowa o pracę, szczególnie w mniejszych miejscowościach, to już będzie luksus, na który wiele osób nie będzie mogło sobie pozwolić, tak? Coraz częściej będziemy uciekali w kierunku umów cywilnoprawnych, umów zleceń, umów o dzieło, relacji B2B, bo w takiej sytuacji przedsiębiorca nadal będzie mógł utrzymać takie koszty, jakie miał do tej pory na umowie o pracę, ale pracownik będzie mógł otrzymać większe środki, bo po prostu obciążenie podatkowe będzie mniejsze, bo taki przedsiębiorca będzie musiał kalkulować też to na zasadzie, że go nie stać na kolejnego pracownika, niestety, tak? Bo on będzie musiał zapłacić za sprzęt, będzie musiał zapłacić za prąd, za lokal i tak dalej. Nagle się okaże, że on nie może zatrudnić 3 osób na umowę o pracę. W takiej sytuacji trzeba będzie przejść w kierunku jakiejś tam sensownej optymalizacji. I tak naprawdę z taką optymalizacją, wychodzę z założenia, powinni wyjść nie tylko pracodawcy, ale też pracownicy. Jeżeli szukacie nowej pracy, warto od razu zaproponować, że możecie działać w innej formie. Jeżeli taka firma zobaczy od was taką propozycję,
to powinna też to przemyśleć, czy to faktycznie nie jest bardziej atrakcyjne dla obu stron. Jeżeli gdzieś pracujecie na umowę o pracę, teraz może być ciężko, żeby to zmienić, ponieważ na przykład, jeżeli pracujecie na umowę o pracę i do tego dodacie umowę o dzieło, to ona też będzie oskładkowana. Natomiast jeżeli jesteście na umowie zlecenie i do tego dodacie na przykład umowę o dzieło, no to już jest jakiś sens. Coś można z tym zrobić. I tutaj może od razu pójdę dalej i pokażę, co tak Kowalski, który pracuje na etacie albo planuje zmienić pracę, albo planuje pracować na etacie, co mógłby zrobić. Tak, bardzo cię proszę, Mateusz, o to, ale jeszcze myślę, że mogę wrzucić taką informację, która może tutaj zainteresować te osoby, które patrzyły na etat jako coś, co jest takie, wiesz, takie bardzo wymagane, że to jest takie marzenie. Ja pamiętam nawet, znam znajomych, czy gdzieś tam rodzinę dalszą, która po prostu świętowała nawet zatrudnienie na etat, czyli przynosili tą umowę i mówią, dostałem etat. I to było coś, do czego ludzie dążyli. I na tym spotkaniu, na którym ostatnio byłem, zauważyłem, że część osób zrozumiała, że ten etat wcale nie jest taki atrakcyjny, że zmiany, które się wydarzyły, też na przykład na umowie zlecenie mogą być lepsze. Ja nie jestem podatkowcem, więc tobie oddam, ale zauważyłem, że te osoby powiedziały, my dzisiaj nie chcemy mieć etatu, my chcemy mieć dobre wynagrodzenie, rozumiemy te podatki i jeśli pracodawca faktycznie etatu nam nie chce dać, to ja mogę mieć zlecenie, mieć tam na przykład większą ilość dni urlopu. Ja po prostu zależy mi, żebym ja więcej zarabiał, no bo to jest mi potrzebne, a ja sobie sam zadbam o moją emeryturę, o moją przyszłość, tylko chciałbym się dogadać z pracodawcą. I kiedyś moi rodzice również, bo często to z domu wynikało, że rodzice mówili, jak masz umowę zlecenie, to nie idź do tej pracy, bo chcą cię wykorzystać, tak? Może kiedyś tak było, bo te przepisy były inne, ale dzisiaj, tak jak powiedziałeś, Mateusz, no ta forma nie jest aż tak ważna, jak kwota, którą dostajemy. Dokładnie. Po drugie zauważyłem, że bardzo często pracownicy, szczególnie młodzi pracownicy, nie są tak mocno zobowiązani z daną firmą, tak? Czyli już nie ma takiej cementowanej lojalności na zasadzie jak już tutaj pracuję, to tej pracy nie zmienię, tak? Czyli pracodawcy też troszeczkę zmienili podejście i chcą dać te atrakcyjne warunki i chcą dbać o tego pracownika, żeby faktycznie z nim mieć tą dłuższą relację. Więc tak jak wspomniałeś, teraz już jakby kwestia wykorzystywania przez umowy cywilnoprawne bardzo mocno zmalała. Moim zdaniem i to bardzo dobrze. I co taki właśnie Kowalski mógłby zrobić, żeby faktycznie pomóc sobie zaoszczędzić, ale też pracodawcy? My w naszym biurze księgowym, które też prowadzimy dla polskich spółek, zajmujemy się jakby takimi jakby zbiorem dobrych praktyk, czyli co powinno się zrobić, żeby faktycznie w pełni legalnie zoptymalizować te podatki, jeżeli chodzi o kwestie zatrudnienia. I co najczęściej się pojawia i co najczęściej tutaj doradzamy? Tak naprawdę, jeżeli zatrudniamy kogoś nowego, to pojawia się pierwsze pytanie, co ta osoba ma robić? Coraz częściej w tej chwili to są branże, które są twórcze. Kwestie kampanii marketingowych, w ogóle agencji marketingowych, tworzenia banerów, programistów, osoby, które montują filmy, kucharzy, którzy tworzą menu, wizualizacje wnętrz, architekci, projektowanie ogrodów, tak? To wszystko, jakieś wzory przemysłowe w różnych firmach, to wszystko to są kwestie twórcze. Jeżeli masz przejść na etat i robić takie rzeczy, to pierwsze, co bym zrobił, to zadał pytanie, czy możemy to robić na podstawie umowy o dzieło? Czyli ja tworzę te rzeczy i przekazuję ci prawa autorskie i majątkowe do tych rzeczy, twojej spółce. W takiej sytuacji, uwaga, jakie zapłacę podatki? Już wiemy, tak, że przy średniej krajowej byśmy zapłacili około 3000 zł w podatkach. Załóżmy, że w skali roku to będzie kilka wariantów. Pierwszy, robię taką umowę o dzieło dla zleceniodawcy, czyli na przykład dla twojej spółki, na 60 000 zł rocznie. Dla uproszczenia nie mam innego źródła utrzymania. Jak to rozpiszę w PIT-cie? Mój przychód 60 000 zł. Koszty uzyskania przychodu 30 000 zł. Dochód 30 000 zł. Od umowy o dzieło w ogóle nie płaci się ZUS-u. Ona w ogóle nie podlega pod ZUS. Od umowy o dzieło płacimy tylko PIT. A teraz pytanie, jaki PIT? PIT płacimy według skali podatkowej. I znów wytłumaczę, jak działa skala podatkowa w Polsce. Po pierwsze, pierwsza skala to 0% podatku do 30 000 zł dochodu, jaki wypracujemy. Następnie płacimy 12% do 120 000 zł dochodu. Następnie, jak już przekraczamy 120, to od nadwyżki płacimy 32%. Wspomniałem, że będziemy mieli przy takiej umowie o dzieło 60 000 zł przychodu, 30 000 kosztów, 30 dochodu. Czyli zero podatku. Zero podatku PIT, zero podatku ZUS, w pełni legalnie. Pracodawcy kosztuje 60 000, na moje konto wpada 60 000. Czy nie lepiej? No, według mnie zdecydowanie lepiej. Ktoś by powiedział, ale jesteś nieubezpieczony w takiej sytuacji, tak? Czyli jeżeli złamiesz nogę, cokolwiek ci się stanie, pójdziesz do szpitala, szpital powie, jesteś nieubezpieczony. Jak najbardziej z tym się zgadzam. Ale bardzo często jest tak, że jeżeli wykonuję takie czynności, to czasem muszę się też skontaktować z klientem, muszę napisać jakieś maile. W takiej sytuacji mogę mieć równocześnie umowę zlecenie na jakąś kwotę, która jest związana z tym chociażby kontaktem z klientem, dajmy na to 500, 1000 zł miesięcznie,
I od tego płacę składkę zdrowotną, składki społeczne, emerytalne, zaliczkę na podatek, a reszta jest na umowie o dzieło, ponieważ robię rzeczy twórcze, i do tego nie płacę w ogóle ZUS-u i w ogóle PIT-u. Polska ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych mówi, każda osoba, która płaci składkę zdrowotną, jest ubezpieczona. Czyli nawet jeżeli ja podpiszę z tobą umowę zlecenie, że będę mył ci okna raz w miesiącu przez 2 godziny za 50 zł, to ty za mnie musisz zapłacić składkę zdrowotną, która wyniesie, pewnie strzelam, około 6-7 zł, i ja jestem w pełni ubezpieczony za te 6-7 zł miesięcznie. I ty nie musisz prowadzić w ogóle działalności nawet, żeby mnie zatrudnić do mycia takich okien albo do, nie wiem, skanowania komputera antywirusem. Więc zauważcie, jak można w pełni być ubezpieczonym, tak samo jak ta osoba, która płaci 3000 miesięcznie w składkach. Jeżeli do tego podejdziemy mądrze. Przejdźmy dalej do tej umowy o dzieło. Co jeżeli bym zarobił 120, no bo te 60 tysięcy złotych mnie nie urządza. 120 tysięcy, ale dochodu. Czyli mój przychód może wynieść 240 tysięcy złotych, koszty to 120 tysięcy złotych, dochód 120 tysięcy złotych. Czyli pierwsze 30 tysięcy złotych dochodu, czyli 60 tysięcy na moim koncie jest w ogóle nieopodatkowane, a cała nadwyżka jest efektywnie opodatkowana podatkiem 6%. Połowa z tych 12, o których mówiłem, bo mam 50% kosztów uzyskania przychodu. Dla tych, którzy nie lubią liczyć, to podpowiem, jeżeli dostanę na konto 240 tysięcy złotych, to efektywnie za całość zapłacę 4,5% PIT-u, 0% ZUS-u. Do umowy o dzieło nie muszę prowadzić własnej działalności gospodarczej. Czyli odpada żadna księgowa, jakiekolwiek deklaracje, rejestracje do VAT-ów. Kompletnie mnie to nie obchodzi. 4,5% PIT-u, 0% ZUS-u, te pieniądze trafiają do mnie, rozliczam je na picie, jeżeli za to kupię później sobie samochód, mieszkanie, Urząd Skarbowy nie zapyta, skąd te pieniądze mam. One są w pełni zgłoszone, opodatkowane, są w 100% legalne. I czemu tak nie robić, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, programiści, graficy, ale tak naprawdę w każdym zawodzie warto się zastanowić, czy coś twórczego nie robimy. Celowo powiedziałem o tych kucharzach, bo też mieliśmy taki case. Jest restauracja, kucharze gotują posiłki. Czy to jest dzieło? No nie jest to dzieło. Ale raz na tydzień robią nowe menu. Sami je tworzą. To jest dzieło, tak? Czyli za to już można się z nimi rozliczać na dziele. Więc naprawdę przy każdym zawodzie warto się zastanowić, co jest twórcze i czy tego nie powinniśmy przenieść na dzieło. I tutaj mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach związanych z umową o dzieło, umową zlecenie, a poza tym jeszcze mamy kwestie związane z działalnością gospodarczą, kwestie ze spółką. Jest tego dużo. I naprawdę za każdym razem myślę, że moglibyśmy coś wyczarować. No myślę, że bardzo jest tego dużo. Ja z tobą miałem ostatnio, Mateusz, spotkanie na sobie. Pamiętam, że faktycznie aż komputer parował z tych wszystkich możliwości, które są, ale pracujesz na co dzień przy tych tematach, więc dla ciebie to jest proste. To jest taka nieświadoma kompetencja. Tobie się wydaje, że jak tego wszyscy nie wiedzą, przecież to jest takie proste i na każdy problem, który my ci rzucaliśmy, to ty miałeś kilka rozwiązań w kilkanaście sekund. I to było ciekawe. To jeszcze może takie małe podsumowanie tego wszystkiego, co było. Może nie podsumowanie merytoryczne, tylko całej tej sytuacji. Jak myślisz, ludzie są coraz bardziej świadomi i korzystają z tego coraz więcej? No bo ty zadałeś takie pytanie, czemu z tego nie korzystać? Czemu nie robić takich rozwiązań? Czemu nie pytać kogoś takiego jak ty na przykład o takie rozwiązania? No bo przecież one są. Widzisz taki trend, że ludzie się coraz bardziej tym interesują? Tak, to na pewno. Ludzie się interesują coraz bardziej, ale też widzę niestety takie pewne ryzyko, które się pojawia, tak zwanej, ja zawsze mówię na to, bezpiecznej księgowej, tak? Czyli bardzo często klienci poszukują rozwiązań swoich księgowych i bardzo często ten księgowy mówi, czy też księgowa, lepiej nic nie zmieniajmy, bo jeszcze coś się stanie, tak? Czy to kwestia VAT-u, czy to kwestia dochodówki, niestety, ale bardzo często też jest w kwestiach zatrudnienia, tak? Co możemy tu zmienić? A księgowa mówi, lepiej nic nie zmieniajmy, ale jeżeli byśmy się rozliczali z księgową na zasadzie, że to księgowa płaci za te podatki, albo inaczej, księgowa by dostała kasę za znalezienie oszczędności, to myślę, że by była bardziej kreatywna, tak? No i niestety tu jest ten problem. Mateusz, jeszcze mi się przypomniał jeden przykład, który pewnie znasz, czyli często pytanie do księgowości. Ja tych księgowych już miałem w życiu, nie wiem, chyba z 7 różnych w kwestii jak się rozwijaliśmy, to po prostu szliśmy dalej. No i było pytanie odnośnie VAT-u. Pani Marysiu, jaki tu jest VAT? No i pani Marysia mówi, nie wiem, to może lepiej 23. Ale to podobno niektórzy tu 8 jest, można zapłacić 8. Nie, to lepiej 23. Lepiej zapłacić jak najwięcej, żeby nie było problemu. I okazywało się, że faktycznie nie było takiej potrzeby, no ale to jest tak zwana bezpieczna księgowa, która, no podsumowałeś to w kilku ostatnich zdaniach. Ale jeszcze ci przerwałem, miałeś jedną myśl przed chwilką. Tak, bo jeszcze chciałem tutaj jakby poruszyć temat JTG-ów. Oczywiście, czyli przechodzimy do kolejnego tematu, czyli teraz mamy JDG i jeszcze później przejdziemy do spółki. Dobra, no to optymalizację jako jednoosobowa działalność gospodarcza.
Dokładnie, chodzi o to, żeby się nikt nie poczuł tutaj poszkodowany, tak? Bo Tak jest. nie wszyscy pracują na etacie, ale też niektórzy prowadzą działalności albo lepiej. Niektórzy nie prowadzą, a nawet nie wiedzą, że powinni. Bo bardzo często też, mam nadzieję, że też to zauważyłeś, jest jakby takie stanowisko, że jeżeli pracowałem na etacie i na przykład pracuję, wykonuję jakąś pracę, na razie dla jednej osoby albo dla dwóch, trzech, to ja powinienem to wszystko robić na podstawie umów. Ja to nie jestem jeszcze przedsiębiorcą. Nic bardziej mylnego. Z racji tego, że nie powinniśmy się bać tej jednoosobowej działalności gospodarczej i też nie powinniśmy bać się spółek. Wbrew pozorom to nie jest rozwiązanie dla osób, które zarabiają setki tysięcy złotych. Można o wiele szybciej z tego skorzystać. I jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, po pierwsze, można założyć bardzo prosto. Po drugie, mamy różne formy opodatkowania, bo możemy być na zasadach liniowych, czyli płacę 19% podatku od dochodu. Fajne, jak mam dużo kosztów. Mogę być na zasadach ogólnych. Fajne, jak mam dużo kosztów, ale nie zarabiam za dużo, bo jak zarobię więcej niż 120 tysięcy złotych dochodu, to mam 32% podatku i wtedy bardzo boli. No i trzecia opcja to jest ryczałt, który według mnie jest bardzo dobry i ludzie pokochali w Polsce ryczałt i wcale się nie dziwię. Dlaczego? Dlatego, że stawki ryczałtu są oczywiście odpowiednio rozbite, w zależności od tego, co robię, ale najszersze stawki to 8,5% od przychodu. Jeżeli ja mam w tej chwili bardzo mało kosztów, bo tak naprawdę ja prawie nic nie muszę kupić w swojej działalności, to ja mogę świadczyć te usługi na ryczałcie 8,5%, czyli wystawiam Ci fakturę i ja płacę do skarbówki 8,5% od tej faktury. I to jest wszystko. Oczywiście do tego kwestie składek społecznych, zdrowotnych. Składka zdrowotna na jednoosobowej działalności gospodarczej naprawdę nie jest wysoka i ona jest ryczałtowana. Ona nigdy nie przekroczy bodajże 1300 zł, nawet jakbyś zarobił 2 miliony euro rocznie. Także tutaj też to jest bardzo ważne. A jeżeli chodzi z kolei o składki społeczne, dużo ludzi mówi, no okej, ale ja nie chcę płacić co miesiąc odpowiedniej składki społecznej, nawet jeżeli ta składka jest niższa niż tą, którą byśmy zapłacili na etacie. Ale ludzie mają blokadę, że nie chcę na JOD-u płacić składki. Pamiętajmy, że są różnego rodzaju zwolnienia, z których można skorzystać. Jest ulga na start, która powoduje, że nie będziemy musieli w ogóle płacić składek społecznych, tylko zdrowotną. I ten mały PIT 8,5%. I te pieniądze już są bezsprzecznie moje. To nie są pieniądze spółki, które jakoś muszę wypłacić. Ja mogę to przelać na moje konto i już. Mogę zrobić z tym, co chcę. Nie ma kolejnego opodatkowania. Mogę skorzystać z małego ZUS-u Plus. I tutaj też bardzo wielu przedsiębiorców nie wie o tym, że z tego małego ZUS-u Plus można skorzystać kilkukrotnie, jeżeli minie odpowiedni okres jakby takiej karencji, żeby skorzystać po raz kolejny. Ile tam Znowu jest karencji? 5 lat czy krócej? Wydaje mi się, że 36 miesięcy, ale nie chciałbym tutaj skłamać, więc jakby powiedzmy, że nie wiem w tym momencie, tak? Dobra. Warto było to sprawdzić, ale można sobie odnawiać ten mały ZUS Plus. Kolejna rzecz, jeżeli otwieracie tego JDG-a, warto się zastanowić, czy nie powinniśmy dostać jakiegoś dofinansowania z Urzędu Pracy albo z funduszy europejskich. I nagle się okaże, że będziecie mogli dostać dofinansowanie na zakup laptopa, sprzętu elektronicznego, oprogramowania, telefonu, tak naprawdę za pieniądze z funduszu, tak? Czyli te pieniądze trafiają na moje konto, będzie to dotacja bezzwrotna. Warunek jest taki, że moja działalność powinna się utrzymać. I teraz się pojawia pytanie, czy w takim wypadku warto przejść z etatu albo z jakiejś formy cywilnoprawnej na JODDEK? Bardzo często tak, ponieważ nie zapłacę w ogóle składek społecznych przez jakiś czas, zapłacę tylko zdrowotną, zapłacę 8,5% PIT-u i jeszcze będę miał dotację. Także ten JODDEK wcale nie jest takim głupim rozwiązaniem, szczególnie jeżeli to są czynności, których nie mogę zrobić na umowę o dzieło. No bo pamiętajmy, tak, że możemy sobie zawsze ułożyć te puzzle. Jeżeli mogę robić dzieło, to robię dzieło. Jeżeli nie, to może jednoosobowa działalność gospodarcza na ryczałcie będzie odpowiednia. Dla tych z kolei, którzy nie mogą skorzystać z działalności gospodarczej na ryczałcie, może warto pomyśleć nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj to już ogólnie pokutuje takie jakby pojęcie, że spółka z OO to jak mam 500 000 albo 1 000 000 minimum, tak? Przy mniejszych kwotach w ogóle powinniśmy zapomnieć. Też uważam, że nie zawsze. Ponieważ pytanie, jak do tego mądrze podejdę. A co jeżeli taka spółka będzie wykonywać czynności na przykład dla twojej spółki, tak? I ona może wykonywać wszystko. Tutaj już mnie nie obchodzi, czy to podlega pod ryczałt, czy to będzie podlegało pod dzieło. Mogę wystawiać faktury na wszystko tak naprawdę, co pozwala prawo i za to dostaję wynagrodzenie. Moja spółka, już uwaga, tutaj płaci CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, który wynosi 9% podatku, jeżeli jestem małym podatnikiem, czyli moje przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie. I teraz jako ta spółka ja mogę rozliczać sobie koszty. Więc jeżeli już się u mnie pojawiają jakieś koszty, typu kupię sobie, nie wiem, samochód, elektronikę i tak dalej, to ja na tym korzystam. Dlaczego korzystam? Po pierwsze, zmniejszam sobie ten CIT, bo CIT płacę od dochodu, więc jeżeli wystawiłem Ci fakturę na 10 tysięcy, ale kupiłem sobie laptop za 5, to już mam tylko 5 tysięcy razy 9%, ale kolejna rzecz, rzeczy są dla mnie tańsze. Dlaczego rzeczy są dla mnie tańsze? Bo VAT, tak? Ten VAT ja będę mógł sobie odliczyć.
Czyli jeżeli ja ci wystawię fakturę z VAT-em, dla ciebie to jest neutralne, bo ty z kolei sobie ten VAT z tej faktury odliczasz. Ja powinienem ten VAT zapłacić do Urzędu Skarbowego, ale ja sobie kupiłem różne rzeczy, które są mi potrzebne. Tutaj nie róbmy nigdy kosztów na siłę, bo to jest według mnie zawsze kompletnie bez sensu. Taki chyba błąd początkujących przedsiębiorców, którzy biegają, zbierają faktury, kombinują, kupują na siłę, żeby tylko podatku nie zapłacić, ale realnie jeśli muszą kupić, no to przecież muszą kupić za pieniądze. Więc to jest to, o czym mówisz, czyli zbieranie kosztów na siłę, tak? Dokładnie tak. Jeżeli coś faktycznie musimy kupić, nagle się okaże, że tak naprawdę jest to dla mnie tańsze. Jeżeli auto będzie dla mnie tańsze o 23%, jeżeli je kupię na mój prywatny, na firmowy użytek, no to robi to znaczenie, tak? Później naprawy, paliwo, wszystko będę mógł sobie zmniejszyć o ten VAT i o podatek dochodowy jednocześnie. Dlatego uważam, że taka spółka też może mieć rację bytu. A ktoś może powiedzieć, no ale później te pieniądze jakoś ze spółki chce sobie wypłacić. Jak powinienem wypłacić? No i co z ZUS-em? Po pierwsze, spółka z o.o. nie płaci ZUS-u, jeżeli ma, to mogą być nawet członkowie rodziny. Tylko nie powinniśmy robić tego na takiej zasadzie, że ja mam 99, a mój tata ma 1%. ZUS takie rzeczy już podważał. Ale jeżeli przykładowo tata ma 8%, a ja mam 92%, albo dzielimy się na zasadzie tata ma 10%, a ja 90%, jest to zasadne. W takiej sytuacji spółka nie będzie płacić w ogóle ZUS-u, czyli odpadają nam za spółkę składki społeczne, składki zdrowotne. Płacimy tylko podatek dochodowy. Podatek dochodowy płacimy, jeżeli mamy dochód. A co jeżeli ja dla takiej spółki, czyli ja dla ciebie mogę robić wszystko. Nie ma znaczenia, czy to są prawa autorskie, czy to są rzeczy związane z ryczałtem, czy nie. Ty mi płacisz, spółka ma dochód, ale ja z kolei, jako osoba fizyczna, świadczę dzieło dla takiej spółki. No bo mogę, tak? Mogę dla niej stworzyć logo, mogę stworzyć dla niej program komputerowy, stronę internetową i tak dalej. W takiej sytuacji spółka wypłaci mi te pieniądze, czyli ona ma koszt, czyli ona zapłaci od jeszcze mniejszej kwoty 9%, te pieniądze trafiają do mnie, a ja z kolei korzystam z tego opodatkowania do 240 000 złotych, 4,5% PIT-u, 0% ZUS-u nadal, tak? A jeżeli ta spółka z kolei z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest płatnikiem ZUS-u, no bo nikomu nie płaci ZUS-u, to takie umowę o dzieło nawet muszę zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mam takiego obowiązku, po prostu to dzieło robię, wykonuję, płacę. Temat jest zamknięty. Więc jak połączymy sobie te różne sposoby optymalizacji, to robi nam się tutaj naprawdę raj podatkowy w Polsce. I naprawdę można tak w Polsce to wszystko poukładać. A jeżeli chodzi jeszcze o koszty, to też jeszcze chciałbym tutaj rzucić jeden temat. Może tobie też będą jakieś ciekawe rzeczy, które można poruszyć. Jeżeli mamy, czy to nawet działalność jednoosobową działalność gospodarczą na ryczałcie, to pamiętajmy, VAT nadal mogę sobie odzyskiwać. Mimo że czegoś nie wrzucam w koszty, bo płacę podatek od przychodu, to VAT mogę sobie odzyskać. Jeżeli mam spółkę albo mam JDG na innych zasadach, ogólne czy liniowe, to ja nie tylko VAT odzyskuję, ale też podatek dochodowy sobie zbijam. I pytanie, co mogę sobie kupić? Tutaj ta definicja, która jest w Polsce, według mnie jest świetna i jest jasna. Czyli kosztem uzyskania przychodu może być wszystko, co jest związane z osiągnięciem przychodu, przyszłym przychodem lub zabezpieczeniem źródła twojego przychodu. Czyli laptop oczywiście, że tak. Auto? Oczywiście, że tak. Elektronika? Oczywiście, że tak. Szkolenia różnego rodzaju, które są potrzebne do tej branży, którą wykonuję? Pewnie, że tak. Czy ja mogę wynająć swoje mieszkanie w firmie, na przykład pokój, bo tam będę pracował? Oczywiście, że mogę. Dla firmy to jest koszt, dla mnie to będzie przychód, ryczałt 8,5 oczywiście, bo jako osoba fizyczna mogę w ten sposób to zrobić. Garnitur, logo firmy, to jest koszt firmowy, tak? Jedzenie, czyli chodzę gdzieś do restauracji, jeżeli to było spotkanie firmowe, to jest koszt firmowy. Jeżeli kupię sobie kamerkę GoPro i jakiś rower wyczynowy, bo będę otwierał nowy kanał na YouTubie o sportach ekstremalnych, to jest koszt firmowy, tak? Więc naprawdę tutaj możliwości są nieograniczone pod warunkiem, że będę próbował coś w tym kierunku zrobić. Bo jeżeli kupiłbym sobie taki, no może rower, to i tak zawsze bym mógł rzucić, bo to środek komunikacji, tak? Mogę do klienta podjechać rowerem. Natomiast załóżmy, że kupuję sobie, nie wiem, wędkę, tak? Po co mi wędka w firmie? Jeżeli nie mam żadnej działalności związanej z wędkarstwem, z nagrywaniem o wędkowaniu i tak dalej, no to faktycznie może być problem z tym kosztem. Jeżeli się okaże, że ja próbuję otworzyć kanał o wędkarstwie, który będzie próbował zarabiać na monetyzacji na YouTubie na przykład, no to jest koszt zasadny, tak? Chcę osiągnąć przyszłe przychody z tego tytułu. Możliwości są naprawdę duże. Pamiętam, że Sławek Mencen bardzo często wrzucał takie case'y, takie przykłady odnośnie tego, co można wrzucać w koszty firmy, co można zaliczyć jako fakturę na firmę. No i nawet pamiętam, że był chyba taki przykład, że że można sobie psa kupić i wziąć po prostu go w koszty, karmę, bo to jest pies firmowy i on po prostu daje ukojenie pracownikom w momentach, kiedy odpoczywają, oni go głaskają i jest lepsza atmosfera w
firmie. Może zapytam ciebie jeszcze na podsumowanie tego wątku. Gdzie jest jakaś granica, czy nie ma granicy? Czy tu jest bardziej kwestia wyobraźni i faktycznego wykorzystania? No bo ja kupiłem kiedyś psa i nie wziąłem go na firmę i zastanawiam się, czy to mój błąd, naiwność, czy po prostu niewiedza albo strach, który gdzieś tak wcześniejsze księgowe u mnie zakorzeniły. Jak to widzisz? Niewiedza i strach na pewno, natomiast też oczywiście to musi być jakieś sensowne uzasadnienie do tego wszystkiego. Przykład. Czy mogę na przykład pod moją jednoosobową działalność gospodarczą, w której realnie potrzebuję 5 metrów kwadratowych na pracę, czy ja mogę na przykład wynająć od siebie cały dom, albo czy mogę wynająć jej cały dom, tak? To tutaj w którym przy okazji mieszkam. To w takiej sytuacji mogą się pojawiać pytania, czy ten koszt firmowy jest zasadny, tak? Dom 300 metrów, w którym przy okazji mieszkam, ale cały jest potrzebny firmie. Są takie rzeczy, w których możemy przesadzić, tak? Ale jeżeli mamy jakiekolwiek sensowne uzasadnienie, chociażby jak tutaj pies, tak? Pies może być stróżujący. Jeżeli pies jest stróżujący, no to sprawa jest jasna. Jeżeli on ma służyć jakby poprawie jakości pracy, tak? Czyli działa jakby trochę narzędzie terapeutyczne odstresowujące. Pewnie. Coraz częściej w firmach są platformy PlayStation, tak? Jakieś pomieszczenia do rozrywki. Przecież to wszystko idzie w koszty. Po to, żeby pracownicy byli bardziej efektywni. Dobra, no to dajcie znać w komentarzach, jakie rzeczy odliczacie. Jeśli piszecie pod swoim nazwiskiem i boicie się tych odliczeń, to nie piszcie, ale myślę, że sporo przykładów rzeczy, których tutaj nie poruszyliśmy, może się pojawić. Mateusz, myślę, że jeszcze warto rzucić dzisiaj jeden temat. To jest temat obszerny, ale chociaż troszkę chciałbym, żeby on się dzisiaj pojawił, czyli fundacje rodzinne. Fundacje rodzinne. Głośny temat. Ja pamiętam, że nawet ze Sławkiem Mencenem miałem nagrywać o tym, ale Sławek powiedział, że to jeszcze nie czas. To faktycznie już było kilka miesięcy temu. On powiedział, że jeszcze chwilę. W jakim momencie dzisiaj jesteśmy? Bo zauważam filmy osób, które mówią o fundacji rodzinnej jako czymś mega wow, dosłownie, jako rozwiązaniem, które jest rozwiązaniem na problemy, których do tej pory nie dało się rozwiązywać, ale część mówi ostrożnie, może tu być jakiś haczyk, może to jest coś na osoby, które próbują za bardzo kombinować. Poczekajmy, jak się to rozwinie. Jaką ty masz wiedzę na stan dzisiejszy, tak? Czyli na czerwiec, na prawie koniec czerwca 2023. Jak to wygląda obecnie? No właśnie, jakby pojęcie kilka miesięcy temu, że jeszcze za wcześnie, jest jak najbardziej trafne moim zdaniem, tak? Ponieważ ta ustawa była bardzo w powijakach, nikt tak naprawdę nie wiedział, jak dokładnie do tej ustawy podejść. I realnie bardzo uczciwie uważam, że jak zawsze zresztą w Polsce ostatnio, jeszcze rządzący i ustawodawcy będą się dalej zastanawiali, jak do tej ustawy podejść tak naprawdę. Natomiast jedna rzecz, którą zauważyłem, że bardzo dużo ludzi podbija, uważają, że to jest świetne rozwiązanie, kwestia optymalizacji podatkowej przez fundacje. I tutaj głównie chodzi o optymalizację podatkową poprzez wehikuł inwestycyjny. Czyli w Polsce mamy coś takiego jak CIT estoński i tam mogę prowadzić działalność, nie płacić podatku, dopóki nie wypłacę pieniędzy, ale tam jest definicja wprost zaznaczona, że nie może ona służyć na przykład inwestowaniu na giełdzie. To już nie podlega pod CIT estoński. Dużo ludzi upatruje sobie takie jakby szansy, że ta fundacja rodzinna będzie takim wehikułem inwestycyjnym, czyli będę mógł sobie kupować, sprzedawać akcje, nie płacę podatku dochodowego tak długo, jak nie wypłacę do beneficjentów, a jak wypłacę do beneficjentów, czyli na przykład osób powiązanych rodzinnie, do mnie, do żony, do dziecka i tak dalej, to w takiej sytuacji będę musiał zapłacić, beneficjent będzie musiał zapłacić 15% podatku. Dopiero wtedy. Przy takiej magii procentu składanego, o której sobie mówiliśmy wcześniej, to wydaje się, że to jest w ogóle idealna sytuacja, tak? Czyli pomnażam sobie te pieniądze jako fundacja, ja w ogóle nie płacę podatku, czyli bardzo szybko przykładowo bym dobił do tych 5 milionów, tak? Przez te 5% rok w rok, a w tym momencie dopiero kiedy je wypłacam, to wtedy zapłacę 15% podatku, tylko od tej kwoty, którą wypłaciłem. Wszystko wydaje się pięknie, ale jeżeli zajrzymy sobie w definicję ustawy, zajrzymy sobie po prostu w ustawę o fundacjach rodzinnych, to tam jest wprost wypisane, jakie czynności fundacja rodzinna może wykonywać, żeby mieć to zwolnienie podatkowe. I tam, uwaga, mamy napisane, że na przykład zbycie instrumentów finansowych, papierów wartościowych, instrumentów pochodnych wchodzi w grę, czyli to podlega pod zwolnienie. Ale też mamy cały jakby duch tej fundacji rodzinnej jest napisany w takim kierunku, że fundacja powinna służyć do gromadzenia majątku, a nie do prowadzenia działalności gospodarczej i nie w celu nabywania majątku, kiedy planujemy go później zbyć. Tak? Czyli jeżeli przykładowo ja mam jakąś firmę i tą firmę chcę wnieść do fundacji rodzinnej, mogę. Jeżeli po kilku latach decyduję, sprzedaję tą firmę,
Mogę, podatek będzie równał się 0. Ale jeżeli ja założę fundację rodzinną po to, żeby tradować na giełdzie, dziś kupuję, jutro sprzedaję, kupuję, sprzedaję, to w takiej sytuacji obawiam się, że Urząd Skarbowy za jakiś czas wyda interpretację ogólną, w której powie, nie, fundacja nie jest do tego. Wtedy jest sankcyjny podatek 25%. I już się nie robi tak fajnie, bo lepiej zapłacić 19, tak? Podatku Belki, jeżeli inwestuje. Więc tutaj od razu daję znać. Uważam, że tutaj jest ryzyko, które może się pojawić. Nie musi, ale może, bo jakby w myśl tej ustawy intuicja mi podpowiada, że faktycznie tak Urząd Skarbowy będzie mógł się zachować. I teraz dużo ludzi może powiedzieć, bo też dużo ludzi mnie o to pyta, no to fajnie, to ja zrobię interpretację sobie teraz indywidualną, że będę grał sobie na giełdzie. Jak Urząd Skarbowy mi odpisze, że mogę, to fajnie. No nie do końca, bo w pewnym momencie, jeżeli Urząd Skarbowy powie interpretacja ogólna, teraz tak będziemy do tego podchodzić. A może się to wydarzyć, bo tak było chociażby z ryczałtem od informatyków. Czyli wcześniej Urząd Skarbowy wydawał interpretacje indywidualne, ryczałt od informatyków wynosi 12%, jeżeli to są usługi związane z oprogramowaniem. Usługi niezwiązane z oprogramowaniem można stosować na przykład na 8,5. I w pewnym momencie interpretacja ogólna, która mówi, wszystko co robi informatyk ma podlegać pod 12. I tym sposobem uchyla wszystkie interpretacje indywidualne, które wcześniej wydał od tego dnia. I teraz, jeżeli wpakujesz dużo pieniędzy na fundację rodzinną, zaczniesz sobie w ten sposób działać i nawet dostaniesz indywidualną interpretację, która mówi, że faktycznie to jest zwalniane z opodatkowania, jednego pięknego dnia widzisz informację, interpretacja ogólna. Od tej pory nie można. Od tej pory każda wypłata 25%. Tego się obawiam. Jak myślisz, w którym kierunku to pójdzie? Czy jeszcze powinniśmy poczekać z jakimiś ruchami na fundacjach rodzinnych, aż ta ustawa będzie jakoś bardziej uszczegółowiona? Bo to jest jeszcze, mówisz, początek na ten moment, czy faktycznie to zostanie według ciebie w tej formie? Realnie myślę, że dużo się nie zmieni, jeżeli chodzi o formę ustawy. Natomiast ta interpretacja ogólna może pojawić się każdego dnia. Po drugie, pamiętajmy, że Urząd Skarbowy też może podejść do tego, do ordynacji podatkowej, że to jest po prostu działanie sztuczne, zrobione tylko i wyłącznie w celu optymalizacji podatkowej i wtedy Urząd Skarbowy może nas potraktować tak, jakbyśmy tej czynności w ogóle nie zrobili. I też uważam, że może powiedzieć, że to było działanie nie w duchu fundacji rodzinnej, tylko granie na giełdzie. W takiej sytuacji pojawi się podatek. Cała reszta, jaką mamy zapisaną w fundacji rodzinnej, czyli właśnie to gromadzenie majątku, wprowadzenie swojego firmowego majątku do fundacji rodzinnej, uważam, że jest jak najbardziej OK i to można robić. Okay? Czyli fundacja jest w porządku, ale nie dla wszystkich transakcji na rynku kapitałowym. Ale jeżeli chcemy zrobić fundację po to, żeby tam ulokować swój biznes, żeby tam wprowadzić swoje nieruchomości, żeby tam wprowadzić jakieś swoje auta, bo się obawiamy, co się stanie dalej, kiedy umrzemy, to jest jak najbardziej OK i to już można robić. Natomiast nie otwierajmy, moim zdaniem, fundacji rodzinnej tylko i wyłącznie w celu grania na giełdzie i to takiego mocnego tradingu, tak? Czyli kupuję i zaraz sprzedaję, bo obawiam się, że tutaj mogą się naprawdę klienci mocno poślizgnąć. I tu zrobimy dzisiaj kropkę. Mocna piguła wiedzy zaczęliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w przyszłości, nawet w 2060 roku wylądowaliśmy na chwilę, żeby pokazać, jakie ewentualnie są możliwości, jakie zagrożenia, jakie rozwiązania, co można zrobić z pieniędzmi. Nawet tu wyliczyliśmy, że 5 milionów złotych jesteśmy w stanie sobie nazbierać, jeśli sami weźmiemy sprawę w swoje ręce i mamy oczywiście całe zawodowe życie przed sobą, bo te lata muszą upłynąć, żeby te pieniądze przecież pracowały, a wylądowaliśmy w fundacjach rodzinnych. Myślę, że bardzo merytoryczny, jak zwykle, Mateusz, odcinek. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dla mnie to czysta przyjemność. Super, dziękuję, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy w Independent Trader i Independent Finance.